Napoleon Bonaparte. Kim był naprawdę? Legendarny bóg wojny i symbol postępu. Geniusz czy tyran? Napoleon ma na sumieniu miliony ofiar. Uważał, że wojsko tworzy się po to, żeby można było zabić żołnierzy, i lekką ręką wysyłał własne zastępy na śmierć. W swoim imperium przywrócił niewolnictwo, a wybuchające przeciw jego władzy bunty topił we krwi. W oczach wielu jest godnym następcą Cezara i Aleksandra Wielkiego, bożyszczem swoich żołnierzy, prawdziwym herosem. Ale czy tak powinniśmy go postrzegać? Spójrzmy na mroczną twarz Napoleona Bonaparte i jego wojen. Na początku jego kariery w 1795 roku Bonaparte nie wahał się występować przeciwko ludności cywilnej. Młody generał stłumił w stolicy powstanie royalistów. Swoim żołnierzom kazał strzelać do nich kartaczami z armat. Lekceważenie życia własnych żołnierzy tłumaczyło wiele decyzji cesarza, które przyniosły niepotrzebne ofiary. Podczas kampanii egipskiej w 1799 roku na jego rozkaz Francuzi zamordowali w Dżafie kilka tysięcy jeńców tureckich. Swoje wojska w Egipcie zostawił na pastwę losu. Porzucił je, doszedłszy do wniosku, że w kraju faraonów nie ma już do dokonania niczego wartego jego ambicji. Decyduje się wracać. Turcy są podbici, kolonie egipskie założone. Tam w ojczyźnie jest bardziej potrzebny. Napoleon nie przejmował się losem swoich żołnierzy. No cóż, żołnierze to tylko pionki na planszy w oczach wielkiego stratega. W 1800 roku kazał zredukować liczbę szpitali wojskowych do zaledwie 16 i dla oszczędności zwolnił z szeregów część medyków. Podczas bitew ranni na polu bitwy byli początkowo odnoszeni na tyły przez swoich kolegów, ale dowódcy szybko zorientowali się, że jest to sposób na uniknięcie dalszej walki. Dlatego Bonaparte już we Włoszech wydał zakaz odprowadzania rannych. Ranni mieli pozostać na polu bitwy i czekać na sanitariuszy. Według regulaminów zbieranie rannych z pobojowiska miało się zacząć dopiero, gdy zakończy się bitwa. Czyli czasami po kilku godzinach, w skrajnych przypadkach ranni czekali kilka dni. Ilu zmarło czekając na pomoc? Ilu zamordowali złodzieje, maruderzy i okoliczni chłopi, którzy przeczesywali pola bitew? Jednym z najbardziej kontrowersyjnych posunięć Bonapartego było przywrócenia we Francji niewolnictwa. Zostało ono zniesione przez Jakobinów w 1794 roku. W 1802 roku Napoleon kilkoma dekretami powstrzymał wprowadzanie tych ustaleń w życie w częściach kolonii francuskich. Wszystko po to, by przysłużyć się interesom białych kolonistów. Czy Napoleon był rasistą? Współcześnie powiemy chyba tak, ale wtedy panowała inna mentalność, co przejawiało się w szczególnym okrucieństwie, z jakim tłumił powstania walczących o własną wolność czarnych niewolników. Na San Domingo Francuzi mieli czarnoskórych żołnierzy, których część przystąpiła do rebelii. Francuzi resztę rozbroili, potem zakuli ich bagnetami. Francuzi tubylców rozstrzeliwali, wieszali, topili w workach, dusili siarką pod pokładami swoich statków. Oddawali na pożarcie specjalnie tresowanym psom. Powstańcy też nie ustępowali w okrucieństwie swym najeźdźcom. Smażyli na rożnach jeńców, wieszali, ścinali siekierami, przecinali piłą. Na San Domingo został wysłany kontyngent polskiej Legii Naddunajskiej w liczbie 5300 żołnierzy. Walki i choroby zrobiły swoje. Z wyspy wróciło 350 Polaków. Podobnie krwawo wysłannicy Napoleona stłumili rewoltę niewolników na Guadalupie. Tam też mordowano miejscowych bez różnicy płci i wieku. W Hiszpanii w 1808 roku w Madrycie Murat stłumił krwawo powstanie.
Zginęło około 200 lub 400 Hiszpanów. Potem rozstrzelano jeszcze ponad 100 schwytanych buntowników. Wojna na Półwyspie Iberyjskim była totalna. Została zilustrowana przez hiszpańskiego malarza Francesco Goyę w cyklu rysunków Okropności wojny. Bezwzględny charakter Napoleona w Hiszpanii ujawnił się podczas słynnej bitwy pod Somosierrą, gdy wściekły na Polaków Napoleon kazał przeprowadzić szwoleżerom samobójczą szarżę na pierwszą baterię dział, nie licząc się ze stratami wśród Polaków. Podczas oblężenia Saragosy w 1809 roku w mieście zginęło około 54 000 cywilów. Polacy i Francuzi nie brali jeńców. Pola bitew to także eksterminacja na wielką skalę. Marengo w 1800 roku 13 000 zabitych i rannych. Austerlitz w 1805 roku 25 000 zabitych i rannych. Pruska Iława w 1807 roku 47 000 zabitych i rannych. Uznana za najkrwawszą bitwę Napoleona, gdzie straty po obu stronach sięgnęły 40% walczących. Borodino 1812 rok 75 000 zabitych i rannych. Lipsk w 1813 roku 130 000 zabitych i rannych. W niektórych bitwach zamiast błyskotliwych manewrów taktycznych Napoleon stosował ataki frontalne, znane potem z działań Armii Czerwonej. Zwycięstwa uzyskane w taki sposób okupowane były ogromną liczbą ofiar. Czy na Napoleonie robiło to wrażenie? Wyprawa na Rosję pochłonęła 570 000 ludzi w ciągu 6 miesięcy. Borodino 75 000 ofiar. W Moskwie podczas pożaru w ogniu zginęło od 2 do 15 000 rannych żołnierzy rosyjskich pozostawionych w mieście przez wycofującą się oddziały Kutuzowa. Po pożarze Moskwy z rozkazu Napoleona rozstrzelano i powieszono około 4000 potencjalnych podpalaczy. Podczas odwrotu spod Moskwy na przeprawie na Berezynie Napoleon kazał spalić mosty, pozostawiając na drugim brzegu 10 000 rannych maruderów, kobiet i dzieci, którzy wpadli w ręce kozaków. Do dziś uważa się, że bitwa nad Berezyną to taktyczny majstersztyk Napoleona. Okupiony stratami 30–40 tysięcy ludzi wielkiej armii. I tu w Rosji Napoleon pozostawił swoich żołnierzy tak samo jak w Egipcie. Wrócił do Francji, by ratować swoją pozycję polityczną. Z Rosji wrócił co 10. żołnierz Napoleona. Klęskę w Rosji Napoleon bezkrytycznie przypisał surowym warunkom pogodowym. Raczej nie przejął się stratą 500 000 ludzi. Utrzymanie władzy było ważniejsze. Ostatnia bitwa Napoleona pod Waterloo w 1815 roku to ponad 44 000 zabitych i rannych. Okrutne poczynania cesarza Francuzów już za jego czasów budziło oburzenie. W 1814 roku publicysta Louis Goldschmidt rzucił pomysł powołania Trybunału Międzynarodowego dla wszystkich zbrodni Bonapartego. Rok później przygotował nawet publikację pod tytułem Apel do rządów Europy na temat konieczności postawienia Napoleona Bonapartego przed publicznym sądem. Frank Fabian w książce Największe kłamstwa w historii pisał, że Napoleon był rzeźnikiem i katem, mordercą milionów, prawie zapomniano, a biała legenda Boga wojny rosła w siłę. Według przybliżonych szacunków w latach 1792–1815 w Europie zginęło lub zmarło na skutek wojen około 4 milionów ludzi. Mówi się też o 5–6 milionach inwalidów wojennych. A jak wy oceniacie Boga wojny?